Ja wiem, co tu wojna była? Taka droga? No nie wiem, ale to jest tak od dawna już jest, nie? Aha. No, witam widzów w kolejnym cyklu podróży zimowych. Jak widać, no może nie tak dokładnie, ale jest zima, bo to jest miesiąc luty i to początek lutego. Teraz się zachmurzyło, ale rano było słonecznie i mroźnie. Jak widzicie, zacząłem od bardzo nieprzyjemnej podróży po tej drodze. No, próbuję nową drogę z Gdyni na południe. No, tutaj ten kawałek nieciekawy, ale dalej być może będzie lepiej, bo ta droga jest zamknięta dla ruchu, dostępna tylko dla rowerów i służb, więc może być lepiej. Tamta jest ogólnodostępna. No, zobaczymy jak będzie. Na razie lekkie górki tylko.
No, czas na posiłek regeneracyjny. Żeby tam na ulicy nie blokować. No dobrze. No, przerwa regeneracyjna. Niestety ta droga trochę mnie tutaj wyczerpała. Fatalna droga była. Wyczerpała nie tylko mnie, ale i baterię. Jedna bateria już została 25% tylko. Także przełączyłem na drugą. Zostało gdzieś z 10 km. Bo zamierzam dzisiaj przejechać 30. No nieźle, te 30 to więcej niż planowałem, ale tak pomyślałem, że dam radę tyle przejechać. Ale niestety chyba obie baterie będą do ładowania. Będzie z tym trochę roboty. No, już 13:30. Przejechałem 20 km czy 10. No jechałem tutaj 3 godziny. 20 km. No niestety tam po tej drodze no, było fatalnie. Tam 5 na godzinę mogłem jechać po tych dziurach, nie więcej. Nie dało rady. No niestety złą drogę wybrałem. Na pewno już drugi raz tamtędy nie pojadę. Tutaj gdzieś te 20 km w tą stronę jak się jedzie, bo tutaj jest bardziej pod górę, to przejeżdżam gdzieś około 2 godzin. Z tą przyczepą, nie? Z inną to mniej. No i teraz będzie jeszcze trochę pod górę. Gdzieś z 6 km, a potem 4, tak troszeczkę bardziej z góry niż pod górkę. Więc no, w 1,5 godziny chyba powinienem tam dojechać. Jest 13:30, a tu jeszcze z 10 minut odpoczywam. No, myślę, że do 15:30 powinien być już tam na miejscu, nad jeziorem. Jeżeli nic się nie zepsuje, bo tutaj cały czas coś słyszę, jakieś trzeszczenie w rowerze. Na pewno trzeszczy połączenie 2 segmentów roweru, bo rama może się składać i na tym łączeniu tej ramy to bardzo trzeszczy. Ale coś wydaje mi się, że też czasami w tej piaście z przerzutką tam coś też trzeszczy. Ona coś słabo działa. Tu pod jedną górkę właśnie
Trochę się zmęczyłem, bo bieg się nie zredukował. Jechałem wcześniej chyba na trójce czy czwórce, przerzuciłem na jedynkę, ale nie chciała się przerzucić za chwilę. I właśnie na tym jechałem pod górkę taką sporą. No i trochę mnie to też zmęczyło tam, bo deptałem mocno. Musiałem tam mocno deptać, żeby podjechać. Teraz już z powrotem pierwszy bieg wchodzi bez problemu. Myślałem, że się zacięło i nie mam po co jechać, wracać. Zdawało mi się, że słyszę psa. No to próbujemy jechać dalej. Aj, zapomniałem kasku. Już teraz nie będę zsiadał z roweru, bo tutaj musiałbym zawracać. Tu nie ma miejsca z boku, żeby stanąć. O, teraz przyjemnie trochę z górki pojadę. Tu jak widać zamontowałem lusterko wsteczne na takim wysięgu. Bardzo dobra widoczność teraz jest. Kurczę, widzę tam wszystko, co się za mną dzieje z tyłu. No i teraz wspinaczka będzie ostro pod górę. Teraz dopiero zaskoczyło. Nie chciał zaskoczyć na pierwszy bieg. Tutaj inaczej się nie da. Jest spora góra. Ale teraz oddaję to, co tam zyskałem, zjeżdżając w dół. Jednak brakuje tego drugiego silnika.
Już gdzieś z 8 metrów w górę wjechałem. Teraz trochę odpoczynku i zaraz następna góra. A potem jeszcze następna. No i już na równym znowu. No i teraz będzie już bardziej luźna jazda. Wszystkie najgorsze podjazdy mam za sobą. Będę musiał czekać chwilę.
Tamtym rowerem po tym grząskim gruncie bym nie przejechał. Tutaj jest bagno. No i jesteśmy nad jeziorem, nad celem moim dzisiejszym, tylko na pomyśleliśmy tu stanąć. Zaraz zobaczę, no pewnie nad samym jeziorem. No tutaj będą pracować dosyć długo. Tu niestety będą trochę pracować jeszcze. Będą hałasować, ale myślę, że do tej 16, gdzieś 17. A która to jest godzina? Ale tutaj mokro jest. Jak bagno. Tu rowerem absolutnie. O! Nawet 15 nie ma, jest 14:50. Nawet tutaj po tych drogach dziadowskich szybko dojechałem. A, tutaj się stanę. Może kawałek dalej, ale to już ręcznie przestawię. A, widać, tędy przyjechałem. Widać, jakie tu błoto. Jak tu się zapadałem. No a teraz w wyniku szybkiej akcji rozłożyłem się raz i przy samym jeziorze. Jezioro nazywa się Białe, niedaleko Kartus. Na szczęście deszcz już przestał padać, ale rower zabezpieczyłem. Teraz trzeba przygotować przyczepę do ogrzewania. Zdjąć zaślepkę i założyć komin. Nawrzucałem tu szybko wszystko. Pach. Do środka, żeby tutaj zacząć działać z ogrzewaniem. Bo co prawda mi nie jest zimno, bo się rozgrzałem trochę, ale akumulatorowi może być zimno, więc trzeba go wspomóc. Dobrze, gdzie tu mamy palnik? O, jest tutaj. Rzucałem tak szybko wszystko jedno na drugie, żeby jak najszybciej to zrzucić. O, suche. No nic, ale jak napełnię do pełna, to knot się szybko nasączy. O, coś tu jedzie. Kurde, ciężarówka wraca. Myślałem, że już fajrance zrobili i pojechali. To jest bardzo rzadko uczęszczana droga, bo tutaj raz, że fatalna jest, no a to tu prawie nikt nie mieszka. W większości tu są domki letniskowe. No, jeszcze trochę. Tak, żeby tu pełno, do pełna. O, teraz jest pełno. No, prawie pół litra wyszło.
Jeszcze się chyba nie nasączył knot. Gaśnica w pogotowiu. No, trochę się zmęczyłem tutaj dojeżdżając. No, wcześniej planowałem tylko takie 10-20 kilometrowe trasy, żeby tak całkiem na luzie to robić. A przede wszystkim dlatego, że ładowanie akumulatora tak długo trwało. Przeraziłem się, że jeżeli wyczerpię 2 baterie, to będę musiał całą noc ładować. Zresztą ten agregat chyba nawet nie może chodzić tak długo. Ale kupiłem inną ładowarkę 5-amperową i testowałem ją i połowę baterii naładowała w 2 godziny. Czyli można by przypuszczać, że w 4 godziny naładuje całą. Czyli, że wtedy nawet gdy 2 baterie będą całkowicie rozładowane, a całkowicie nigdy nie będą, bo nie będę tak jeździł, że do zera. Zawsze 20% zostawiam. Więc nawet 2 rozładowane baterie nie stanowią problemu, bo jedną naładuję wieczorem, drugą rano i można jechać dalej. Dlatego wydłużyłem trasę do 30 km. No, teraz już powinien się zapalić. No, pali się, ale takim płomyczkiem. No, dobrze, rozpala się. Ok. Będę z niego lucie. O, i tutaj zrobiłem sobie coś takiego. Zawsze szukam tych zapalniczek tam gdzieś po tym. Raz tu leży, raz tam. Więc tutaj kupiłem taką z haczykiem. Tutaj i teraz już w jednym miejscu. Dobra, tam odkręcone. Otwarty komin, dobrze. A, i teraz tutaj mam takie naczynie właśnie na te skropliny z komina. Tam wkładam. O. I tam wszystko łatwo będzie wyciągnąć. Łatwo włożyć. O, co to? O. Tu się trochę... A nie... Myślałem, że się rozlało i pali się płomień, a to płomień odbija się w tym. To takie lustrzane jest wykończenie, że wyglądało, jakby się obudowa paliła. Dobrze. To tutaj już mamy. Niech się komin trochę ogrzeje. O, która godzina? Tu zobaczymy. 15:25. Na zewnątrz 2 stopnie, w środku 6, więc dzisiaj jest dosyć ciepło. Rano był tylko mróz. No i dlatego deszcz napływa. O, teraz zaczęło padać. Super. Akurat tutaj wszystko ogarnąłem. No, tam już budowlańcy przestali pracować. W przyczepie się troszkę nagrzało, to teraz trzeba włączyć wentylację wentylację akumulatora. O, tutaj jest zamontowany wentylator i teraz go włączę. O.
I on tutaj stąd będzie pobierał powietrze, żeby nadmuchiwać do wentylatora. Ponieważ tutaj jest cieplejsze niż na zewnątrz, to akumulator będzie też miał cieplej. No, nagrzało się trochę, 15 stopni. To trzeba iść teraz po wodę. O, tu się otworzyło. Iść po wodę i robić powoli obiad, bo już 16:30. Dobrze, trzeba iść. Zajęły mi pomost. Muszę iść teraz na drugą stronę, żeby ich nie przepędzać. One były pierwsze. Wyszedłem tak bez kurtki, ale ten wiatr zimny jest, wilgotny. Szukam zapalniczki, a no tutaj przecież. Agregat włączę po obiedzie, bo tam mam do dokończenia jeszcze jeden film, napisy zrobić do niego, więc laptopa chcę włączyć, jak będzie pracował agregat.
Zabrałem z domu zamrożony bigos własnej roboty. No i nadal jest zamrożony. No był w lodówce, ale przecież lodówka nie działa. I co, będę musiał odkuwać. Odkleił się. Odkleił się od pudełka. To będzie łatwo go przerzucić teraz. No cóż, a to na następny obiad. No dobrze, to teraz grzejemy bigos. Na razie taki mały gaz, żeby się nie przypalało, bo to... 16 stopni, ale tutaj ze względu na ten wiatr z boku czuję, że tutaj przez tą szczelinę od tej skrzyni trochę wieje. A temperatura cały czas się podnosi, więc nie ma problemu. Zwłaszcza w nocy nie będzie problemu, bo tu będzie jeszcze stół będzie na tym leżał, więc nie będzie w ogóle już prawdopodobnie nic leciało, ale no ale jest no to, że nieszczelność, to wiedziałem. To, że jest nieszczelność, to raczej wiedziałem, bo to przecież tu nie ma żadnego uszczelnienia, no ale tak właśnie trzeba uważać, jak wiatr jest dosyć silny, żeby ustawić przyczepę tak, żeby z boku nie wiało. Może być z tyłu albo z przodu, ale jak z boku, to tutaj właśnie jest duża powierzchnia. Długa jest ta szczelina, więc będzie bardziej biało. No, ale nie przeszkadza to specjalnie. No ja tego nie uszczelniałem, bo wydawało właśnie mi się, że to bardzo mała szczelina jest i niewiele będzie przez tą szczelinę lecieć tego powietrza, ale w przypadku niższej temperatury i silniejszego wiatru, no to by już pewnie to przeszkadzało. No, myślę, że już można konsumować. Najpierw go podgrzałem mocno. A teraz trochę ostudziłem, żeby dało się jeść. Ale teraz nadmuch jest bardzo gorący już. Temperatura powietrza tutaj jest 64 stopnie. Bardzo gorący. Cały czas temperatura się zwiększa, a ja zwiększam nadmuch, żeby tak za mocno się tutaj nie podnosiła ta temperatura, żeby nie była tam zbyt wysoka, a ona dalej rośnie. Jakiś wyjątkowo dobrze teraz
grzeje ten palnik. Faktem jest, że tutaj się powoli podnosi, bo jest teraz 18,5. No na zewnątrz spada, bo już jest tylko 1 stopień. Były 2. Ale zauważyłem też, że tu troszkę, tutaj też nie ma żadnego uszczelnienia dookoła okien, bo jest bardzo ciasno. Ale wiatr jest od tej strony i gdzieś tutaj, o, tu chyba czuć. Troszkę tutaj wieje, tam minimalnie, nie? No, ale czuć, więc tutaj cały czas jest powietrze z nagrzewnicy i stąd, więc takie bardzo zdrowe powietrze, nie jest takie strasznie suche. No zaraz zobaczę, jaka tutaj wilgotność jest w środku. No, idealna, prawie 50%, 48%, a na zewnątrz 83%. No i ciekawe, bo tutaj ciśnienie dosyć wysokie jest, a taki ten deszcz padał. Zawsze zapominam sobie podsunąć pod nos michę. Po co się tak nachylać? No, smakuje tak samo jak w święta, a może nawet lepiej. No, siedząc tutaj, łatwo zapomnieć, jak zimno jest na zewnątrz. Zmarzły mi łapy jak diabły. Który to jest bardziej rozładowany teraz? Ciekawe. No, chyba ten. No, ten. Nawet nic się nie świeci, to ciekawe. A, bo nie włączony jest. No tak, on był wyłączony. Ten był włączony. To znaczy, że tego używałem ostatnio. Ten wyłączony jest, to niby tyle samo pokazuje, ale tu są tylko 3 światełka, więc no, na początek chyba muszę to trochę rozgrzać. Co prawda na zewnątrz nie ma jakichś tych tragedii, jest -1,5. Plus 1,5. Plus 1,5, więc to nie jest jakaś straszna temperatura. Dobra. O, tutaj zrobiłem, znaczy kupiłem tą ładowarkę 48V 5A, czyli 2,5 raza lepiej i ponieważ końcówka pasowała tylko od tej oryginalnej ładowarki, to obciąłem ją, ale zrobiłem tak, że tutaj jest takie łączenie i mogę ją przełączyć do tej starej ładowarki, tą końcówkę, tak, żeby było możliwość ładowania tamtą ładowarką. No, przy niższym amperażu takie lepsze jest ładowanie w zasadzie. Podobno, no nie wiem,
tak mówią fachowcy. Więc myślę, że jak będę gdzieś na polu kempingowym, gdzie prąd będę miał, no to wtedy te podłączę i niech tam się i całą noc ładuje. Ale tutaj jest wymagana szybka akcja, więc zobaczymy. Mamy tu prąd. O, jest. Zielone światełko pali się. Dobra. No to teraz podłączymy i zobaczymy odgłosy tego agregatu, jak się zmienią. To tak powinno być. O, od razu przyspieszył obroty. Dobrze. Tutaj to się ładuje. A teraz jeszcze chciałem tą kamerę naładować. Tu gdzieś miałem ładowarkę przygotowaną nawet. Tu jest, o, za radiem. Żeby wykorzystać na maksa to, że agregat chodzi. Dobra. Ładuje się, dobrze. Dobra. A, to może na razie tutaj na dół dam. Leży. Nie przeszkadza. Co jeszcze? Aha, miałem tutaj włączyć trzeba by ładowanie akumulatora też. No bo jak już wszystko ładujemy, to ładujemy. No akurat baterie do kamery naładowały się. Na razie. A, to miałem włożyć do tego. No, tu widać. A nie, teraz było słychać lekkie przeciążenie tego. No dobrze, tutaj nam nawet ta ładowarka trochę ogrzeje jeszcze tu atmosferę. Dobra, a tutaj dobrze, tu trzeba by to zostawić otwarte. Jak mówiłem, dla wentylacji tej ładowarki, co prawda teraz jest tak zimno, że no, ładowanie jest ok, pełną parą. No i tą bardziej rozładowaną baterię już naładowałem. No, 2,5 godziny ładowała się, więc zgodnie z przypuszczeniami. Ponieważ tam jeszcze chodzi agregat, jest paliwo, no to podłączyłem tą drugą już. Nie czekam do jutra, tylko teraz. Jak paliwo się skończy, to wtedy ewentualnie jutro jeszcze doładuję trochę jak trzeba. Albo nawet nie będę doładowywał, bo ona miała 60%. Jak doładuje się do 80%, to nie ma problemu, bo jutro już raz, że tylko 20 km będzie do przejechania, a dwa, że no
bardziej taki wyrównany teren. No owszem, parę górek będzie do pokonania. No jedna tam będzie taka długa dosyć, może nie bardzo stroma, ale długa, tam jest wykańczająca. Ale to bez problemu się chyba przejedzie. Więc podejrzewam, że jutro dużo mniej prądu zużyje. O, ale tutaj chyba już się naładowała kamera też. Bardzo dobrze. Wszystko się ładuje. Akumulator tutaj i w przyczepie też teraz ładuje. No, jak chodzi, to niech się ładuje. No i wiatr trochę bardziej hula, no bo i cieplej się zrobiło. Na zewnątrz 2,5 stopnia. No a tutaj chłodno dosyć. Tu jestem ubrany, bo wychodziłem. Ale w środku tylko 17,5, mimo że tutaj takie dosyć ciepłe powietrze leci. No cóż. Jest godzina już wpół do 11. Agregat zapuściłem gdzieś koło 19. No to jeszcze pół godziny i powinien skończyć pracę, bo więcej paliwa nie będzie. To jeszcze poczekam te pół godziny i pójdę spać.